Witam serdecznie dzisiaj po południu. Wow, ale inflacja cen żywności w Polsce szybko maleje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Wow, ale inflacja cen żywności w Polsce szybko maleje. Dzisiaj najciekawsze dla rynku krajowego były dwie publikacje. Pierwsza, ostateczne weryfikacje informacji o inflacji za kwiecień, które poznaliśmy o godzinie 10 i o godzinie 14, bilanse Polski za marzec. Te dwie publikacje mogą mieć bardzo duży wpływ na wycenę polskich aktywów takich jak złoty i polskie obligacje, ale warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, który moim zdaniem rynek dzisiaj zauważa, na którym się koncentruje. To jest inflacja cen żywności w naszym kraju i nawet Bloomberg poświęcił specjalny raport dotyczący tego, jak zachowują się w Polsce ceny żywności. I ten pierwszy wykres, który jest w tle, sygnalizuje nam bardzo czytelnie, że szczyt inflacji cen żywności w naszym kraju był w październiku i teraz systematycznie z miesiąca na miesiąc ta inflacja cen żywności w naszym kraju maleje i już od swoich szczytów ta inflacja zmniejszyła się o 1/3, więc widać, jak bardzo silnie ten komponent sprawia teraz, że procesy inflacyjne na globalnym, łącznym wskaźniku inflacyjnym postępują. Nawet bank PKO SA dzisiaj zauważył, że owoce zaskoczyły, ponieważ spadły miesiąc do miesiąca o ponad 1% i także warzywa spadły jeszcze mocniej, prawie 2% w ujęciu miesiąc do miesiąca. I w perspektywie tego, co będzie się działo w następnych miesiącach, można oczekiwać, że inflacja cen żywności jeszcze bardziej zacznie się zmniejszać, więc jest ogromnie prawdopodobne, że ten komponent będzie także wpływał na procesy dezinflacyjne i że jest rosnąca szansa, że w drugiej połowie tego roku inflacja w Polsce stanie się jednocyfrowa, a jeżeli tak się stanie, może mieć to oczywiście przełożenie na ocenę perspektyw tego, kiedy będzie pierwsza obniżka stóp procentowych i oczywiście rynek będzie do tego przywiązywał dużą wagę. Inflacja jest na poziomie 14,7%. To jest dokładnie tyle, ile ten pierwszy flashowy raport, który się pojawił 2 tygodnie temu, nam pokazywał. Natomiast oczywiście, co jest także godne odnotowania, bank PKO BP sygnalizuje nam w raporcie najnowszym, gdzie mamy tą projekcję zachowania inflacji według banku, że w czwartym kwartale w tym roku inflacja w Polsce spadnie do poziomów jednocyfrowych. A drugi ten ciekawy raport odnosi się do polskich bilansów. To, że mamy w ostatnim czasie rekordowe nadwyżki znowu na rachunku bieżącym i na bilansie handlowym, jest jednym z tych głównych czynników, dla których teraz złoty tak bardzo wyraźnie się umacnia i inwestorzy zagraniczni, którzy patrzą na to, czy kapitał generalnie do Polski napływa, czy też odpływa i którzy posiłkują się danymi, które pojawiają się na polskich bilansach, oni to odnotowują i taka rosnąca nadwyżka sprzyja temu, żeby aprecjacja, umocnienie krajowej waluty postępowało. I dzisiaj co prawda nie mieliśmy nowych rekordów miesięcznej nadwyżki na rachunku bieżącym, ale cały czas jest plus. Mamy go na rachunku bieżącym, mamy go na bilansie handlowym. Ten plus moim zdaniem będzie sprawiał, że inwestorzy znowu będą wierzyć, że w kolejnych okresach, miesiącach, kwartałach ta nadwyżka cały czas będzie utrzymywana, a to może być jeden z tych dodatkowych czynników, które będzie napędzał polską walutę na to, żeby te procesy aprecjacyjne, umocnienia postępowały. Co jest także warte odnotowania, wszystkie polskie składowe typu eksport i import były wyższe niż zakładały prognozy, a eksport znowu przekroczył wartość 30 miliardów euro w jednym miesiącu, a to oznacza, że już naprawdę usadawiamy się nawet nad poziomem 130 miliardów miesięcznej wartości eksportu w naszym kraju, a to jest oczywiście także niezwykle interesująca i ważna wiadomość. I oczywiście te dane, które się nam pokazują, sprawiają, że możemy oczekiwać wkrótce tego, że polskie bilanse Banku Centralnego, czyli rezerwy walut i złota Narodowego Banku Polskiego znowu będą szły do góry i będą się wyraźnie rosnąć mocniej niż chce tego rynek. Złoty dzisiaj wyraźnie się
znowu chce umacniać. Nie widać presji przeciwko krajowej walucie i to pomimo tego, że euro-dolar jest poniżej poziomu 1,09. Taka sytuacja zdarza się bardzo, bardzo rzadko, że euro-dolar, który pokazuje umocnienie amerykańskiej waluty, równolegle występuje na umocnieniu krajowej waluty. To naprawdę świadczy o bardzo dużej sile krajowych aktywów, krajowej waluty i sygnalizuje, że kapitał cały czas płynie, jeżeli nie ze Stanów Zjednoczonych, to teraz być może ze strefy euro, czy też z innych krajów europejskich i że polskie aktywa są wyraźnie kupowane. Mamy do czynienia dzisiaj także z ruchem na polskich obligacjach. Nie udaje się pokonać styczniowych minimów na rentowności polskich dziesiątek i lekko oddala się perspektywa tego, że będzie druga obniżka stóp procentowych w naszym kraju w tym roku, ale bardzo podobne zjawisko ma miejsce na amerykańskich obligacjach, o czym za chwilę będzie. Dlatego ja bym się tak generalnie nie przywiązywał do tego, co widać na wykresie rentowności polskich obligacji, a także na indeksie WIG20, gdzie konsolidujemy się cały czas przy maksimach i tutaj jak na razie nie widać podaży, a dopiero spadek poniżej poziomu 1900 punktów byłby moim zdaniem dla indeksu WIG20 takim sygnałem, że coś może się negatywnego rozpocząć tutaj na tym indeksie największych 20 spółek warszawskiej giełdy, więc na chwilę obecną jest troszeczkę większe niż 50% prawdopodobieństwo, że te indeksy giełdowe będą szturmować z powodzeniem swoje styczniowe maksima i ten poziom psychologiczny 2000 punktów. Drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu o właśnie tej akcji dotyczącej giełdy w obliczu inflacji oraz kryzysu zadłużeniowego. Ten raport, warto się z nim zaznajomić, zobaczyć, co inwestorzy, profesjonalni uczestnicy rynku myślą o tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, oraz o akcjach ułamkowych, które są teraz niezwykle interesujące. Wszystko tam jest podlinkowane na dole w opisie i także w komentarzu. A rynki światowe dzisiaj będą rozpoczynały tydzień od dyskontowania danych makro ze Stanów Zjednoczonych o wskaźniku New York Empire za kwiecień, za maj, przepraszam. To są jedne z pierwszych majowych odczytów i okazało się, że są gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy. Widać na wykresie, że te negatywne zjawiska w okolicach Nowego Jorku postępują. Pytanie, czy rynek na to zareaguje, czy też nie. Poznaliśmy też dane o produkcji przemysłowej w strefie euro. Okazało się, że w ujęciu miesiąc do miesiąca to są najgorsze od 3 lat dane makroekonomiczne. Moim zdaniem takie dane sprzyjają temu, żeby wkrótce obwieścić zmianę polityki pivot Fedu na tą bardzo łagodną, na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. No ale jak widzimy tutaj na tym wykresie jeszcze tego generalnie nie widać. Natomiast najnowsze prognozy dotyczące wzrostu PKB także dla krajów Unii Europejskiej pokazują bardzo coś ciekawego. Ten trzon Unii Europejskiej plus nasze tutaj kraje regionu Polska, Czechy, Słowacja mają w tym roku zanotować wyraźnie niższe tempo wzrostu gospodarczego według Komisji Europejskiej niż kraje obrzeża, zwłaszcza te kraje południa, Grecji, Włoch, Hiszpanii. To jest bardzo ciekawe, bardzo rzadkie zjawisko, że te kraje zaczynają się według prognoz, mają się w tym roku rozwinąć szybciej niż kraje, które na przykład nie posiadają waluty euro w Unii Europejskiej. Ten raport warto sobie zobaczyć i się z nim zaznajomić. Amerykańskie obligacje dzisiaj też lekko tracą, tak jak polskie obligacje tracą na cenach, rentowności idą w górę. Natomiast co także warto zwrócić uwagę, dzisiaj na początku sesji amerykańskiej oddalają się perspektywy co do 3 obniżek stóp procentowych. Kiedy po tych danych, które w poprzednim tygodniu o inflacji się pojawiły, były w cenach była wyceniana nawet 4. obniżka stóp procentowych w tym roku. Natomiast teraz, w momencie rozpoczęcia handlu w tym tygodniu, prawdopodobieństwo jest tylko na 2 obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, no i być może 3. Więc widać, że na przestrzeni ostatnich godzin podniosły się oczekiwania, zmniejszyły się oczekiwania na bardziej gołębie zachowanie banku centralnego i ten wykres tutaj dokładnie zachowania się widać jak na dłoni tych oczekiwań co do poziomu stóp procentowych w grudniu tego roku w Stanach Zjednoczonych. Znalazłem także bardzo ciekawy raport, który pokazuje, co się stało podczas w ostatnich latach, kiedy temat limitu długu w Stanach Zjednoczonych stał się faktem, jak zachowywały się poszczególne sektory na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Warto być świadomym, które sektory mogą zachowywać się lepiej, a które gorzej.
te trzy wykresy w tle są niezwykle interesujące, a amerykański dolar na razie utrzymuje się cały czas poniżej poziomu 1,09, czyli z technicznego punktu widzenia cały czas presja raczej w krótkim terminie na amerykańskiego dolara powinna wystąpić. I to samo widać na parze dolar do jena, która zbliża się do poziomu 137, a tutaj Bloomberg nam sygnalizuje, że to jest miejsce niebagatelne, ponieważ przebiega tam średnia 200-sesyjna, a inwestorzy przywiązują do niej dużą wagę i naprawdę można się z analizą techniczną zgadzać bądź też nie, ale warto wiedzieć na rynku, jak myśli Twój przeciwnik, a zdecydowana większość uczestników rynku jednak wierzy w sygnały płynące z analizy technicznej, a w tym wypadku 137, czyli ostatnie maksima na parze dolar-jen bardzo ładnie się wpisują w to, co widzimy na wykresach. Inna ciekawa waluta, para walutowa, to jest Australia do amerykańskiego dolara i tutaj konsolidacja także jest bardzo ładnie widoczna, ale jak wiemy australijska waluta to jest waluta surowcowa, więc teraz warto przejść do surowców. Te dzisiaj próbują odbić na fali optymizmu na cenie miedzi, na fali optymizmu, który rodzi się na samym początku tego tygodnia na giełdach papierów wartościowych, ale w przypadku miedzi dopiero powrót nad poziom $8400 zmieniłby coś na wykresach na chwilę obecną, jednak rachunek prawdopodobieństwa przemawia za spadkami. Bardzo podobnie jest na cenie ropy naftowej, gdzie poziom $70 cały czas walczy, jest w grze i widzimy także spadki ceny złota, ale cały czas w tym wypadku poziom $2000 jest wyceniany i dopiero pokonanie tego poziomu zmieniłby perspektywę i zwiększyłby prawdopodobieństwo, że jakieś większe, mocniejsze odbicie od tych maksimów wszechczasów na cenie złota byłaby szansa obserwować. No i teraz indeksy giełdowe. Jak widzimy od miesiąca indeks giełdowy nie jest w stanie pokonać ani poziomu 4200 na Standard & Poor's, ani wsparcia w rejonie 4050-4100 punktów. Konsolidacja trwa, fałszywe wybicia mają miejsce, no i po prostu cierpliwie czekamy na to, co przyniesie nam tutaj kolejna część miesiąca. Zbliżamy się do czerwca, a na samym początku czerwca ten limit długu ma straszyć inwestorów. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Indeks DAX także bardzo podobnie konsoliduje się w pasie między 15 700 punktów a 16 000 punktów i także tutaj chodzimy ewidentnie wskaźniki, ale nie widać chęci na spadek poniżej wsparcia, dlatego moim zdaniem nieco dłuższym niż krótki termin jest większa szansa niż 50%, że jednak pójdziemy w górę niż w dół. Tak przemawia to, co widać na tym wykresie i ten optymizm także jest widoczny na Bitcoinie, gdzie ewidentnie zaczyna pracować ta średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, czyli rejon $26 000. I jeżeli popyt na ryzyko dzisiaj na akcjach zaatakuje i będzie on odzwierciedlony zachowaniem Bitcoina, cen miedzi, walut surowcowych, będzie to także widoczne na osłabieniu amerykańskiego dolara, to być może znowu byki na indeksach giełdowych staną przed szansą, żeby przełamać opory. A jeżeli tak się nie stanie, to być może konsolidacja cały czas będzie miała miejsce, jednak moim zdaniem ma ona raczej charakter prowzrostowy, czyli oczekuje dalszego wzrostu, niż charakter prospadkowy, żeby sygnalizowała nam ona jakąś dystrybucję i rozpoczęcie tendencji spadkowej. Zmienię zdanie dopiero kiedy te najbliższe wsparcia, które zostały opisane, będą przebijane tak w Europie, jak i też w Stanach Zjednoczonych. I w tym miejscu jeszcze raz, drodzy Państwo, gorąco zachęcam do tych nowych, specjalnych materiałów, które są dostępne tam na dole w opisie i w komentarzu. O akcjach ułamkowych warto wiedzieć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, jak dzięki tym akcjom ułamkowym można lepiej dywersyfikować swój portfel, lepiej elastycznie dopasowywać się do sytuacji oraz o giełdzie, która jest w obliczu inflacji i jak kryzys zadłużenia może wpływać na rynki finansowe. Te dwa raporty są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Warto się z nimi zaznajomić. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.